Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj kolejne produkty ze stajni TP-Linka, konkretnie marki Tapo. Są to modele Tapo C220, bardziej podstawowy, oraz Tapo C520WS, model nieco bardziej zaawansowany. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Jak dobrze pamiętacie, jakiś czas temu testowałem już model Tapo C320WS, tutaj Wam gdzieś go podlinkuję. Dzisiaj natomiast jego wyższy brat, wyższy z serii oczywiście, Tapo C520WS. Jest to kamera outdoorowa, czyli na zewnątrz, również z komunikacją Wi-Fi, z rozdzielczością 2K Quad HD i mamy informację o zastosowanej technologii. Również tutaj jest technologia Starlight, czyli kolorowe Night Vision. Bardzo fajnie to działało w modelu 320. Mamy również wykrywanie osób, zwierząt bądź pojazdów. Mamy Smart Motion Tracking, czyli takie inteligentne śledzenie ruchu. Mamy możliwość w końcu zapisu lokalnie na kartach pamięci microSD do 512 GB. Oczywiście Tapo jest marką córką TP-Linka, więc tutaj, jeżeli chodzi o jakość tych produktów, nie powinniśmy mieć obaw. Tak poglądowo prezentuje się ta kamerka. Z boku mamy informacje o danych technicznych, jeżeli chodzi o tą kamerę. Mamy 360 stopni zakres widoczności, pole widzenia. Mamy też rozdzielczość 2K, czyli 2560 na 1440 pikseli. Mamy dwukierunkową komunikację audio opartą na wbudowanym mikrofonie i głośniku w kamerę. Mamy Night Vision do 98 stóp. To trzeba podzielić przez około 3, czyli tak naprawdę ponad 30 metrów. Słuchajcie, zasięgu Night Vision to jest bardzo dobry wynik i on już świadczy o tym, że nie jest to taka podstawowa kamera, tylko bardziej zaawansowany model. Mamy też ten kolorowy Night Vision. Mamy wsparcie dla protokołu 2,4 GHz, jeżeli chodzi o Wi-Fi, do standardu N. Więcej naprawdę nie trzeba, jeżeli chodzi o te parametry tej kamerki. Mamy w końcu zasilanie, słuchajcie, 9V, bo na takim napięciu działają kamerki TP-Linka. Tapo 0,85 A, czyli tutaj będzie około 7-8 W, tak lekko licząc. I mamy oczywiście wodoodporność potwierdzoną normą IP66. Na opakowaniu producent poglądowo wyjaśnia działanie funkcji Starlight Color Night Vision. Jest informacja o światłosile obiektywu i f1.6, więc tutaj powinno być dobrze, jeżeli chodzi o nocne nagrania. I mamy informację, że to jest wersja Black and White Night Vision, czyli taka tradycyjna. Tutaj mamy pełnokolorowe Night Vision i mamy jeszcze informację, że tutaj mamy kolorowe Night Vision razem z czujnikiem, z sensorem Starlight, czyli tą autorską technologią TP-Linka Tapo, którą w tych najlepszych kamerach stosuje. Mamy też oczywiście wykrywanie ruchu osób, zwierząt, pojazdów i informowanie o tym fakcie. Wyszczególniona informacja o 360 stopni polu widzenia, wodoodporności, informacja również o zawartości zestawu, elementy montażowe, zasilacz, sama kamerka. I czy mamy tutaj stację jakby główną? Zaraz sprawdzimy. Chyba nie. Chyba nie mamy, natomiast mamy za to wsparcie dla Google Home i Alexy. Oczywiście całością sterujemy za pomocą aplikacji Tapo, dostępnej na iPhony i telefony z Androidem. Z takich interesujących cech producent informuje jeszcze o mocnych dwóch antenach, bezprzewodowym połączeniu sieciowym, możliwości instalacji na wiele sposobów, możliwości przechowywania danych, nagrań i lokalnie, i w chmurze. Mamy też oczywiście możliwość kustomizacji, czyli personalizacji zarówno alarmów świetlnych, jak i dźwiękowych i tym dwukierunkowym audio, o którym już wspominałem. Wersja sprzętowa 1.0. Ostatnio nie trafiają do mnie poprawione wersje, tylko pierwsze.
Made in China oczywiście, kraj produkcji. Mnie nie pozostaje nic innego jak rozpakować urządzenie. Zobaczmy, co otrzymujemy w środku, w zestawie. Bardzo ekologiczne opakowanie, brawo producent. Oczywiście instrukcje obsługi. Ale najważniejsze jest w tym oto pudełeczku. Zacznijmy może tym razem od zasilacza. 7 i prawie 7 W. Tyle pobiera ta kamerka maksymalnie. 9V 0,85 A. Z bardziej interesujących elementów mamy jeszcze element montażowy na ścianie. Mamy do tego śrubki montażowe w ilości sztuk 4, jak widzę, rozporowe. Ja raczej tego potrzebować nie będę. I mamy, słuchajcie, samą kamerkę oraz tak, mamy jeszcze elementy, które pozwolą nam zamontować na ścianie i zabezpieczyć wszelkie złącza, połączenia. Tutaj jeszcze jakaś uszczeleczka. No i słuchajcie, sama kamera. A ta jest dosyć duża. Powiem Wam, że całkiem spory kawałek tego sprzętu elektronicznego. Tu mamy schowaną kamerkę z dodatkowymi czujnikami. Ten sensor też wydaje się być olbrzymi. Tutaj dwie antenki. Można je regulować, jeżeli chodzi o kierunki obrotu. Tutaj mamy uchwyt i do tego powinniśmy zamontować, tak to mniej więcej powinno funkcjonować. Mamy wspornik i montujemy kamerkę. Przewody wchodzą w ścianę i tutaj mamy wejście Ethernet i mamy osobno kabel do zasilania. Po zamontowaniu kamerka powinna prezentować się w ten sposób. Tutaj nam wychodzi kabelek od zasilania i od internetu. Mamy złącze ethernetowe RJ45 i złącze na zasilanie. Czyli tutaj zasilanie podłączamy i całość powinna już działać. Jeżeli chodzi o długość kabla zasilającego, to jest to około 3 metrów lub nieco mniej.
Widzieliście przed chwilą przykładowe nagrania z kamery Tapo. Jeżeli chodzi o jakość wideo, to ja tutaj nie mam zastrzeżeń. Jest w zupełności wystarczająca, obrazy są szczegółowe. Kamera radzi sobie zarówno w dzień, jak i w nocy. Oczywiście mamy też pełne sterowanie z poziomu aplikacji, co też jest niewątpliwie zaletą. Możemy zdalnie tą kamerą sterować, ale to są już w tej chwili takie standardy, jeżeli chodzi o kamery do monitoringu. Tapo po raz kolejny tym modelem pokazuje, że oferuje za rozsądne pieniądze bardzo przyzwoity sprzęt. Jeżeli szukacie kamery do monitoringu na zewnątrz, to myślę, że ten model jest warty rozważenia. Dajcie znać w komentarzach, jakich Wy kamer poszukujecie, czy są to kamery wewnętrzne, czy zewnętrzne i na co zwracacie największą uwagę przy wyborze konkretnego modelu. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli ten materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Szerujcie, udostępniajcie ten materiał, aby niósł się po sieci, a na koniec podrzucę Wam jeszcze inne testy kamerek do monitoringu domowego. Hej, hej, do kolejnego wideo materiału.